to jest Hakodocylus leachionus, czyli największy przedstawiciel gekonów żyjących na świecie. Aktualnie, bo kiedyś może były i większe, ale teraz naprawdę ma on imponujące rozmiary, jeśli chodzi o gekony. Ten tutaj przedstawiciel żyje w Kaledonii, Nowej Kaledonii. Jest endemicznym dla tej wyspy, bardzo małej wyspy, jaszczurem. Ja jestem Hubert, zajmuję się terrorystyką od 2016 roku i na hodowli posiadamy aktualnie 80 gatunków, w tym właśnie 200 różnych jaszczurek, gekonów, stynków. A dzisiaj opowiemy o Hakodocylus. Leachianusy to gekony olbrzymie, inaczej potocznie mówiąc. Jak już zdążyłem wspomnieć, zamieszkują one Nową Kaledonię, bardzo małą wyspę niedaleko Australii w sumie, gdzie żyją endemicznie. Nie ma ich nigdzie indziej na świecie, nie były w stanie się przystosować ani osiedlić się na innych miejscach. Żyją one symbiotycznie z gekonami omszałymi, gargulsowymi, orzęsionymi, natomiast to się nazywało po polsku, czyli eurydactylodysami, różnymi innymi gekonami, które występują tylko i wyłącznie na wyspie Nowej Kaledonii. Hakodocylus jednak, jako największy przedstawiciel, mimo wszystko nie próbuje współgrać z innymi właśnie gekonami, jak wspomniałem. Nie żyją one obok siebie w dosłownym znaczeniu, jednak one mają swoje wyznaczone terytoria, one są w stanie zagryźć każdego innego, ale mimo swoich rozmiarów trzymają się z dala, no bo w sumie po co ryzykować, co nie? Hakodocylusy możemy dzielić na różne wyspy. One zamieszkują różne części. Na samej Nowej Kaledonii jest Grand Terra, czyli główna wyspa. Jest Spania Island, jest wyspa Cockis, albo w sumie region Cockis, jak i Point Mai. I Hakodocylusy dzielimy właśnie na te wszystkie lokalizacje. One się różnią wielkością, różnią się masą, różnią się również ciałem, czy też właśnie długością pyska, głowy. Są różne właśnie znamiona, które są w stanie one oddzielić każdego Hakodocylusa, mimo że ten sam gatunek, na różne lokalizacje. Najlepiej, gdybyśmy ich nie mieszali, żebyśmy zachowali czystość rasową, można to też trochę wspomnieć, aby jednak zachować czystość linii. No to jednak one się utrzymywały cały czas, tak przez tysiące lat, to czemu mamy bawić się w Boga i kwestionować ich mieszanie? Nie jest to jednak zabronione, jest to powszechna czynność, że ludzie mieszali je, bo też przez jakiś czas nie klasyfikowano je na lokalizację i mieszano jak leciało, ale teraz hodowcy starają się jednak zachować tę czystość, żeby jednak one były swoimi naturalnymi, pierwotnie zachowanymi gatunkami. Tutaj akurat mamy samca Nuana, czyli jednego z najmniejszych przedstawicieli Hakodocylus leachianus. Większymi są jedynie jaty, które są w stanie osiągnąć imponujących rozmiarów, ale tutaj akurat mimo wszystko tego swojego gabarytu jest to najmniejszy przedstawiciel. Jak możecie zauważyć, samiec ma dość mocno poharatany łeb, ze względu na to, że ich kopulacje wraz z samicami są mocno agresywne. Często wiąże się to z zabójstwami międzygatunkowymi, to znaczy najczęściej spotkamy się z tym, że samica jednak zabija samca podczas kopulacji. Nieraz słyszałem i też doświadczyłem tego, że samica była w stanie naprawdę zrobić dużą krzywdę samcowi, mimo że można by było pomyśleć, że będzie to na odwrót, a samców ogólnie się króluje mniej, więc większa strata, że tak to określę, hodowlana. Dlatego trzeba je najlepiej rozdzielać podczas rozmnażania. Hakodocylusy ja najczęściej łączę w taki sposób, że wkładam je do jednego terrarium czy też pojemnika na okres tygodnia. Po pierwszych właśnie, czy to właśnie powiedzmy dźwiękach, które usłyszę kopulacyjnych, czy też właśnie znamionach kopulacji, jak tutaj podrażniona głowa, czasem ogon, łapy różne, części ciała, jak są poharatane, to wtedy wiem, że mogą dojść do kopulacji. Po tygodniu czasu je wyciągam, rozdzielam, zostawiam na okres około 2 tygodni, żeby samiec mógł w tym czasie się nakręcić na tą samicę i znowu wkładam ponownie, aby mieć pewność, że doszło do zapłodnienia samicy. I tutaj właśnie w tym momencie staramy się o to, jak widać właśnie po tym samcu. Jest on naprawdę dość mocno poharatany. Samicy jednak nie chcemy męczyć, nie chcemy jej stresować, bo jak już
mogło dojść do zapłodnienia, to fajnie by było, żeby ona jednak zniosła te jajka. Dlatego będziemy jak najmniej ingerować teraz w jej stresogenne czynniki. Samiec jednak dość ładnie się utrzymał. Wybronił się najprawdopodobniej, udało mu się uciec czy schować właśnie, więc nie jest w najgorszym stanie, że tylko określmy. Tenarium właśnie, tu jak już wspominamy o tym, powinniśmy jednak zrobić o dziwo małe, jak na to, że to są duże gekony, bo nie są one aż tak aktywne. No są faktycznie dość dużo buszują i są w stanie przemieścić się naprawdę w wielkich odległościach, ale terrarium będziemy zachowywać w wielkości, nie wiem, 50 na 40 na 60 cm. To jest takie optymalne dla jednego osobnika, no bo jednak ze względu na ich terytorializm i agresję śródgatunkową lepiej je rozdzielać i nie trzymać łącznie w parkach, czy nawet dwóch samic w jednym terrarium. I wspomnę Wam, samiec wobec drugich samic mogą być nawet bardziej agresywne niż u innych gatunków, więc tym bardziej, broń Boże, trzymajmy się z daleka od takiego mieszania. Wilgotność będziemy utrzymywać ze względu na to, że to są wyspowe gekony wysoką. Myślę, że na poziomie 60-80% wilgotności będzie odpowiednie. Czy też właśnie, mówiąc po prostu, co drugi dzień zraszajmy. Obficie raz w ciągu tych 2 dni będzie wystarczające. Jeśli zauważycie, że przesusza Wam się podłoże dość szybko, to możecie nawet częściej to robić. Mimo że one są właśnie wyspowe i żyją niedaleko właśnie Australii, pamiętajcie, że zbyt wysokie temperatury dla nich nie będą przyjemne. Utrzymujmy temperaturę na poziomie 22 do 26 stopni Celsjusza. One w tych temperaturach, to jest dla nich złoty środek, będą najbardziej żywe, będą najbardziej energiczne, będą najchętniej kopulować z innymi osobnikami. I tak samo porównuję to gekonów orzęsionych, Saracinorum i innych gatunków, które wspomniałem kiedyś w przeszłości w innych odcinkach. Pamiętajcie, żeby nie przegrzewać ich, bo nadmierne ciepło, długotrwałe, źle wpłynie na ich zdrowie. Na palcach posiadają one lamele, które pozwalają im się spinać po powierzchniach płaskich, czy to po szkle, czy innych nierównościach. Dlatego wysokość jest tutaj najważniejszą kwestią. One bardzo lubią się spinać i potrzebują dużo tub korkowych, różnych pni, po których będą mogły się wspinać, chodzić właśnie. Gekony olbrzymie, mimo swoich gabarytów, mogą wyglądać na pożeraczy dzieci, pożeraczy, nie wiem, z mniejszych zwierząt, ale się okazuje, że nie są aż tak agresywne. One są potulne, są leniwe, są, można powiedzieć, przyjazne. Położy je sobie na ramieniu, to najprawdopodobniej zostanie na nim na większość dnia. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że położyłem na komodzie i po 3 godzinach zapomniałem, że ona i zobaczyłem, on nadal tam stoi. Nie karmimy żywym pokarmem, tylko i wyłącznie papkami. Dla gekonów olbrzymich najczęściej określonym to są gekonotrusią, rypashi, czy też pangea. Papki na bazie owoców, mają tam białka z owadów również w składzie, ale są jednak papki. Mieszamy je po prostu z wodą, proporcje 1:1, podajemy miskę i gekony olbrzymie będą jadły z miski bezpośrednio właśnie te jedzonko swoje. No i przez to, że są takie leniwe, to często przychodzi do przetłuszczenia organizmu, więc pamiętajcie, żeby też nie dawać za dużo i zbyt często. Można powiedzieć, że lepiej dać więcej, ale rzadziej niż częściej, ale mniej. Z gekonów Nowej Kaledonii mamy dość dużo gatunków, więc możecie dać znać, czy chcielibyście posłuchać coś może na przykład o innych, na przykład Bawajach, może Saracinorum, może orzęsione, może właśnie omszałe, gargusowe. Dajcie znać, posiadamy 90, można powiedzieć, procent gatunków z Nowej Kaledonii i na następnym odcinku zapowiemy Wam Egernię. Kolejny, pustynny, dość ciekawy australijski gatunek kolczasty.